Witam serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale pokażę Ci, jak w prosty sposób możesz wykorzystać podczerwień do sterowania ruchem swojego robota mobilnego. Oczywiście możesz również wykorzystać przedstawiony rodzaj sterowania w innych projektach wykorzystujących płytkę Arduino. Transmisja informacji z wykorzystaniem podczerwieni jest powszechnie stosowana w pilotach zdalnego sterowania do sterowania pracą różnych urządzeń w gospodarstwach domowych, takich jak na przykład telewizory, sprzęt audio czy chociażby klimatyzacja. Podczerwień znajduje również zastosowanie w termowizji, w automatyce przemysłowej i w wielu innych dziedzinach. My jednak skupimy się na komunikacji. Jak już mówiłem, będziemy sterować poruszaniem się podwozia robota mobilnego. W tym projekcie, oprócz pilota nadającego sygnał w podczerwieni i odbiornika, który będzie ten sygnał odbierał, wykorzystam również płytkę Arduino, do której wgrany zostanie program pozwalający zdekodować odebrany sygnał i następnie na podstawie odebranych danych Arduino będzie odpowiednio sterować pracą silników. Aby było to możliwe, będziemy potrzebować również sterownik silników w postaci mostka H. Wykorzystam popularny moduł z układem L298. Poza tym będzie również potrzebne podwozie wyposażone w silniki prądu stałego oraz baterie do zasilania układów robota. Podwozie możesz wykonać samodzielnie bądź wykorzystać jakąś gotową platformę. Tutaj masz przykład prostej platformy, którą kiedyś sam sobie wykonałem z niepotrzebnej plastikowej obudowy. Dodałem 4 tanie silniki, a w efekcie otrzymałem proste podwozie, które mogę wykorzystywać w swoich projektach. W projekcie sterowania z wykorzystaniem podczerwieni użyję podwozia, które sam sobie zaprojektowałem z silnikami firmy Pololu wyposażonymi w enkodery. Jednak w przypadku tego projektu wystarczające będą tanie silniki bez enkoderów. Ważne jest to, aby były to silniki z przekładnią, która zredukuje obroty koła zamontowanego na wale do rozsądnych wartości. Jak widzisz, moje podwozie jest już gotowe do pracy. Mam tu Arduino Leonardo, ale Ty możesz w zasadzie wykorzystać dowolną płytkę Arduino, niezależnie czy będzie to Arduino Uno, Nano czy jeszcze inne, nie będzie to miało znaczenia. Arduino za pomocą przewodów jest połączone ze sterownikiem silników. Działanie takiego sterownika jest bardzo proste. Mamy tutaj 6 pinów sterujących, które należy podłączyć do pinów na Arduino. Mamy 2 złącza ARK do podłączenia silników. Mamy również potrójne złącze ARK pozwalające podłączyć zasilanie zarówno logiki układu, jak i zasilanie silników. Widzimy tutaj 3 piny. Do jednego doprowadzamy 5V z Arduino, do drugiego masę, a do trzeciego zasilanie z baterii. Piny NA i NB są przeznaczone do sterowania prędkością obrotów silnika. Te piny podłączone na stałe do napięcia 5V spowodują, że silniki będą zasilane maksymalnym możliwym napięciem wynikającym z zastosowanej baterii. Możemy na stałe podłączyć te piny do napięcia 5V poprzez zwarcie ich ze wskazanymi sąsiednimi pinami. Jednak stracimy wówczas możliwość programowej zmiany prędkości silnika. Ciekawszym rozwiązaniem jest wykorzystanie pinów PWM Arduino, dzięki którym możemy wpływać na prędkość obracania się silników. Piny PWM generują przebieg prostokątny o zadanym wypełnieniu. Im większe wypełnienie, tym większa prędkość obrotów silnika. Piny od IN1 do IN4 służą natomiast do sterowania kierunkiem obrotów silnika. Pierwszy silnik jest sterowany przy pomocy pinów IN1 oraz IN2, drugi przy pomocy pinów IN3 oraz IN4. Jeżeli do IN1 doprowadzimy 5V, a do IN2 doprowadzimy masę, to silnik zacznie obracać się w jedną stronę. Natomiast po odwróceniu polaryzacji kierunek obrotów silnika ulegnie zmianie. Ważne jest, aby wydajność prądowa sterownika była wystarczająca dla zastosowanych silników. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sterownika. Zastosowany odbiornik podczerwieni to TSOP 2236, pracujący na częstotliwości 36 kHz. Producent w dokumentacji opisuje poprawny sposób podłączenia czujnika. Ogólna zasada sterowania jest bardzo prosta. Przyciskając konkretny przycisk na pilocie, wysyłamy zakodowaną w podczerwieni wiadomość, która zostaje przechwycona przez odbiornik podczerwieni. Następnie sygnał trafia na pin wejściowy Arduino, jest interpretowany i na jego podstawie mikrokontroler generuje odpowiednie sygnały sterujące,
trafiające na sterownik L298, który przełącza napięcia doprowadzane do silników, w wyniku czego robot się porusza. Przejdźmy teraz do środowiska Arduino. Na początku musimy pobrać bibliotekę IR Remote. Przechodzimy w zakładkę Szkic, następnie wybieramy Dołącz bibliotekę i klikamy Zarządzaj bibliotekami. W otwartym oknie w polu wyszukiwania wpisujemy IR Remote. Następnie odszukujemy bibliotekę IR Remote by Sheriff i instalujemy ją. Jak widzisz, ja już wcześniej zainstalowałem sobie tą bibliotekę. Po zainstalowaniu biblioteki wchodzimy w plik, następnie przykłady, IR Remote i klikamy IR Receive Dump V2. Wykorzystamy ten sketch, aby sprawdzić, jakie kody są przypisane do przycisków na pilocie, którym będziemy sterować naszego robota. Ja wykorzystam 7 przycisków. 4 do wyboru kierunku poruszania się, 1 do zatrzymywania robota oraz 2 przyciski do zmiany prędkości obrotowej silników, z czego jeden będzie odpowiadał za zmniejszanie, a drugi za zwiększanie prędkości. Ty oczywiście możesz wykorzystać więcej przycisków, o ile znajdziesz dla nich funkcje w swoim projekcie. Przejdźmy do zaprogramowania Arduino. Wykorzystam w tym celu komunikację przez port USB. Upewniam się, że mam wybrany odpowiedni programator, następnie wybieram wykorzystaną płytkę Arduino, w moim przypadku jest to Leonardo, następnie wybieram port USB mojego komputera, do którego podłączona jest płytka. Kompiluję, a następnie wgrywam program do Arduino. Teraz uruchamiam monitor szeregowy. Przyciskając odpowiedni przycisk na pilocie, sprawdzam, jaki kod jest do niego przypisany. Dla górnej strzałki jest to kod taki, jak tutaj widzisz na ekranie. Zauważ, że gdy przytrzymam ten przycisk, to odczytany kod jest zmieniany na 8-krotne wyświetlenie literki F. To znaczy, w momencie przyciśnięcia przycisku pojawia się 32-bitowy kod zapisany w kodzie 16-kowym, a każda kolejna ramka danych wynikająca z przytrzymania przycisku jest odczytywana jako 8 liter FF. Możemy tę wiedzę wykorzystać w programach, w których będzie nam zależało na rozpoznawaniu sytuacji, w których przycisk jest przytrzymywany. Teraz zapiszę kody odpowiadające pozostałym przyciskom. Oczywiście możesz użyć innego pilota, dlatego dla przykładu sprawdzę teraz kody z drugiego pilota. Dla tego pilota kod odczytywany na Arduino jest 12-bitowy. Wynika to z faktu, że różni producenci sprzętu opracowali własne standardy. Standard, w którym kodowane są dane z tego pilota, to bardzo popularny RC5 stworzony przez firmę Philips. Tutaj przytrzymanie przycisku nie zmienia wartości kodu, ale każde kolejne przyciśnięcie tego samego przycisku powoduje dodanie liczby 8 na początku ramki. Aby to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się ramce standardu RC5. Poza 2 bitami startu mamy również bity przechowujące adres, przesyłane dane oraz tzw. bit toggle. To właśnie bit toggle z każdym kolejnym przyciśnięciem przycisku zmienia swój stan na przeciwny. W wyniku tego zmienia się wartość zapisu w kodzie heksadecymalnym, co obserwujemy w naszym przypadku jako pojawienie się lub zniknięcie ósemki na początku kodu danego przycisku, który jest wciskany wielokrotnie. Sprawdzając stan tego bitu możemy wykrywać, czy dany przycisk jest przytrzymywany, co może nam się przydać w niektórych projektach. Dobra, przejdźmy teraz do sketchu odpowiadającego za sterowanie naszego robota. Aby nie tracić czasu, napisałem go wcześniej, a teraz pokrótce omówię go, abyś wiedział, w jaki sposób ten program działa. Na początku dodajemy bibliotekę IR Remote. Następnie definiujemy kody odpowiadające konkretnym przyciskom. Jeżeli teraz będziemy chcieli odwołać się w programie do konkretnego przycisku na pilocie, to możemy to zrobić przy pomocy czytelnego wyrażenia zamiast kodu zapisanego w kodzie 16-kowym. Następnie definiujemy numer pinu, do którego doprowadzany jest sygnał z czujnika podczerwieni. Dalej definiujemy piny Arduino, które będą doprowadzały sygnały sterujące na sterownik silników L298. Piny 6 i 7 będą sterowały pracą lewego silnika, a piny 8 i 9 będą sterowały pracą silnika prawego.
Piny 5 i 10 są to piny PWM przeznaczone do sterowania prędkości obrotowej silników naszego robota. PWM value to zmienna przechowująca wartość wypełnienia sygnału prostokątnego podawanego na piny sterownika NB oraz NA. Może ona przyjmować maksymalnie wartość 255, gdyż wyjścia PWM Arduino są 8-bitowe. Jako początkową wartość wypełnienia przyjąłem 210. Następnie tworzymy obiekt odbiornik podczerwieni i określamy pin, do którego jest podłączony. Program wstawi tu numer pinu, który został wcześniej przez nas zdefiniowany. Jeżeli dane zostaną odebrane, będą umieszczone w results. Zmienna code będzie przechowywać kod odebrany w ramce. W kolejnym etapie stworzone zostały funkcje, które będą odpowiadały za sterowanie ruchem robota. Jeżeli popatrzymy na przykład na funkcję dla jazdy w przód, to widzimy, jakie stany na poszczególnych pinach muszą być wygenerowane, aby robot poruszał się do przodu. W przypadku ruchu do tyłu stany na pinach będą przeciwne. Obrót w prawo jest realizowany przez funkcję Right Direction, która sprawia, że prawy silnik obraca się do tyłu, a lewy do przodu, przez co całe podwozie robota będzie obracało się w prawo. W przypadku obracania się w lewo, piny wygenerują napięcia przeciwne w stosunku do obrotów prawych. Stop Motors ustawia wszystkie piny sterujące w stan niski, co będzie powodowało zatrzymanie silników. Dalej mamy dwie funkcje zwiększającą i zmniejszającą prędkość obrotową silników, które będą wywoływane po naciśnięciu odpowiednich przycisków na pilocie. W Void Setup standardowo określamy piny wyjściowe i wejściowe, następnie rozpoczynamy proces odbierania informacji. Określamy stany początkowe pinów sterujących Arduino, które pojawią się po włączeniu zasilania robota. W Void Loop umieszczamy instrukcję warunkową if, która zwraca false, jeśli nie został wykryty żaden sygnał, oraz true, jeśli sygnał został wyłapany. Jeżeli mamy wartość true, to przechodzimy do realizacji instrukcji zawartych w nawiasach klamrowych. Do zmiennej code przypisujemy przechwyconą wartość kodu. Następnie należy zresetować odbiornik i przygotować go do odebrania kolejnego kodu. Na koniec mamy instrukcję warunkową switch case. W nawiasach wstawiamy zmienną code, gdyż ona przechowuje kod z pilota reprezentujący przyciśnięty przycisk i będzie decydować o tym, która instrukcja ruchu robota zostanie wywołana. Dla każdego case przyporządkowujemy jeden przycisk z pilota. Na początku programu zdefiniowaliśmy sobie kody dla poszczególnych przycisków. Więc jeżeli zostanie wciśnięty przycisk opisany kodem Go Forward, to zostanie wywołana funkcja odpowiadająca za poruszanie się robota do przodu. Analogicznie będzie w przypadku wciśnięcia pozostałych przycisków. Instrukcja Switch Case będzie prowadziła do fragmentu programu odpowiedniego dla kodu odebranego z pilota. Jak widzisz, biblioteka IR Remote dla Arduino pozwala w prosty sposób wykonać zdalne sterowanie z wykorzystaniem podczerwieni. Ten typ transmisji danych obok swoich wad posiada również wiele zalet, które mogą się okazać szczególnie ważne w przypadku prostych projektów tworzonych przez miłośników płytki Arduino. Temat Arduino będzie pojawiał się jeszcze wielokrotnie na moim kanale, więc jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to subskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał. Na ten moment się z Tobą żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku.